Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki sweter raglanowy. Będzie to raglan robiony od góry z piękną linią raglanową, która oczywiście jest widoczna zarówno z przodu, jak i z tyłu. Sweterki raglanowe mają to do siebie, że zaczynamy robić od razu przód, tył wraz z rękawami. Dopiero na etapie, gdzie jesteśmy pod pachami, wydzielamy sobie części i robimy osobno panel tutaj przedni z tylnym i osobno rękawki, ale cały czas pracujemy w okrążeniach, czyli sweterek tak naprawdę nie ma żadnych szwów, więc bardzo fajny, przyjemny, prosty sweter. Jeśli chodzi, słuchajcie, o wzorek, jest to taki ażurkowy wzorek. Ja już pokazywałam Wam, jak zrobić taki wzorek i oczywiście pokusiłam się, żeby zrobić sobie sweter raglanowy tym wzorem. Natomiast jeśli już pewnie oglądaliście lub nie, to zapraszam również na film, gdzie pokazuję, jak sobie zrobić taką narzutkę, taki cardigan, który jest również już dostępny na moim kanale. Więc dla osób, które już znają ten wzór, na pewno wiedzą, jak go robić. Ja natomiast oczywiście pokażę, jak użyć go w okrążeniach, ponieważ tam robiliśmy cardigan tam i z powrotem. Tutaj będziemy robić w okrążeniach i pokażę, jak zwiększać, jak zrobić sobie linię reglanową i oczywiście jak sobie dopasować liczbę oczek, szerokość, więc w zasadzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się pomysł na taki luźny, lekki sweterek podoba. Pamiętajcie, żeby po prostu dobrać swoją ulubioną włóczkę i grubość szydełka do włóczki. W zależności od tego, czy chcecie, żeby był bardziej zbity, czy luźniejszy, pamiętajcie, że jeśli wybierzecie większe szydełko, to wtedy, tak jak u mnie było w przypadku cardiganu, te dziurki mogą być większe. Natomiast ja użyłam włóczki od Wool Amore, czyli dokładnie tej samej, co używałam na cardigan. Użyłam 6 nitek, tu są 4, ale ja dokupiłam jeszcze 2 osobno, żeby mieć 6 nitek i w sumie mój sweterek waży około 400 gramów. Użyłam włóczki 50% bambusu, 50% bawełny, więc bardzo fajny, naturalny sweterek, bardzo miły, przewiewny, także polecam użyć sobie tej włóczki, ale tak jak oczywiście Wam mówię, używajcie dowolnej, taka jaka Wam odpowiada. I do tego sweterka użyłam szydełka 3 mm, natomiast na ściągacze używałam mniejszego szydełka, żeby je tak właśnie zaokrąglić. Wszystkie ściągacze robię na końcu, zarówno tutaj ten przód wykończeniowy na dekolcie, jak na rękawach i na dole. On jest dokładnie wszędzie taki sam. Pamiętajcie, że Wy możecie go wykończyć zupełnie inaczej, dowolnie możecie użyć zupełnie innego ściągacza. Ja Wam oczywiście tylko pokazuję moją wersję, a Wy możecie sobie zmieniać. Mam nadzieję, że ta wersja Wam się spodoba i również zapiszecie do listy do zrobienia na później sweterek ten oto, który Wam pokazuję. Dobrze, więc przechodzimy dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o rozmiar, wszystkie informacje podam w opisie na dole. Robię zazwyczaj sweterki na szerokość około 50 cm, długość około 55 cm. Tym razem jest z długim rękawem. Miałam dużo włóczki, więc wykorzystałam wszystko, ale taki sweterek może być również bluzeczką z krótkim rękawem, ponieważ jak najbardziej ten wzór nadaje się do zrobienia sobie krótkiego rękawka i cieszenia się po prostu z luźnej, przewiewnej bluzeczki, więc myślę, że warto również pomyśleć nad krótkim rękawkiem, niekoniecznie musi być to długi rękawek. Ten wzór nadaje się po prostu na wszelkiego rodzaju bluzeczki, topy, swetry. Także serdecznie zachęcam. Ok, no to przechodzimy dalej. I nasz sweterek zaczynamy od zrobienia takiego korpusu. Mój już jest gotowy, ale oczywiście wszystko Wam powiem, jak go zrobić, jak wyliczyć odpowiednią liczbę oczek i jak tworzyć wzór. Raglan robimy od góry. Zaczynamy tutaj od zrobienia odpowiedniej długości łańcuszka. Pierwszy wzór, który tutaj mam, pierwszy rząd jest troszeczkę inny, po to, żeby łatwiej było nam rozplanować sobie ten sweter. Natomiast na początek musicie zaplanować obwód Waszego dekoltu. Ten obwód może być większy, po to, żeby zrobić jeszcze na końcu do niego ściągacz. W zależności od tego, jaki ma być ten ściągacz, tak duży musicie sobie zostawić ten dekolt. Ja mam nawet tutaj 33 cm, więc w obwodzie to będzie 66 cm. Warto sobie zrobić na początku próbkę. Ja właśnie na tej próbce Wam powiem, jak wyliczyć liczbę oczek. Natomiast oczywiście też podam Wam, ile ja nabrałam oczek. Natomiast Wy oczywiście musicie sami dopasować sobie odpowiednią liczbę oczek,
ponieważ na pewno robicie też z różnych włóczek, używacie różnego szydełka, więc musicie się nauczyć samemu planować taki raglan. Nie jest to trudne, uwierzcie mi, wszystko Wam powiem. Dobrze. Żeby sobie zrobić taki sweter, potrzebujemy nieparzystej liczby oczek i dodatkowo 4 oczka na linię raglanową, która jest i z przodu, i z tyłu. Ja na początku powiem Wam, ile nabrałam ja oczek i jak rozplanowałam raglan, natomiast w dalszej części na próbce pokażę Wam, jak łatwo zrobić próbkę, mniejszą próbkę, po to, aby nie robić od razu całego swetra, żeby nie pruć, żeby się nie denerwować, tylko po prostu odpowiednio sobie wyliczyć liczbę oczek do Waszej włóczki, do Waszego rozmiaru sweterka. Ponieważ ja Wam nie podam i nie rozplanuję tej liczby, ponieważ wiem, że robicie z różnych włóczek i też na różne rozmiary, dlatego po prostu Wam nauczę, jak to w prosty sposób zrobić. Dobrze, na początku pokażę Wam, jak ja rozplanowałam sobie ten raglan. Już przybliżam sobie do Was kamerkę. Słuchajcie, ja na cały sweter na górze nabrałam 124 oczka, z czego te 4 to jest moja linia raglanowa, czyli narysuję sobie taki przekrój od, powiedzmy, góry. Te 4 to są moje tutaj punkty, w których robię linię raglanową. Ja w ogóle doradzam zawsze dobierać liczbę łatwą do dzielenia, prostą. Nawet jeżeli macie dodać kilka oczek więcej, to lepiej zrobić liczbę dziesiętną plus na przykład 4 na końcu, żeby dodać te oczka. Zwłaszcza dla osób początkujących, które nie wiedzą, jak sobie dobrze dobliczyć, szukamy prostych liczb. Więc tak z góry wygląda mój raglan. Tu mam panel tylny, tu mam panel przedni i tu są moje rękawy. Te 4 już mam tutaj rozplanowane, więc zostało mi 120 oczek. Te 120 oczek dzielę na pół po to, aby prościej było mi obliczyć podpowiednią liczbę oczek potrzebną na panel tylny i na rękawy. Więc tak naprawdę teraz skupię się tylko na tym, aby obliczyć połowę potrzebną do stworzenia tutaj pierwszego rękawu i na przykład panelu tylnego. Ta sama druga połowa oczywiście będzie tą samą liczbą, więc skupiamy się tylko tutaj na tej części. Dobrze, dzielę sobie te 120 na 2, żeby oczywiście równo podzielić te oczka, więc zajmuję się połową, więc potrzebuję połowę oczek. Dla mnie jest to równa liczba 60, dlatego uczulam, żeby robić proste liczby, żeby łatwo się dzieliły. Jak zobaczycie, przez ile ja muszę dzielić, to sami możecie dobrać odpowiednią liczbę. Dobrze, mam 60, czyli te 60 muszę rozplanować tutaj w tych 2 miejscach. Robimy taką technikę, że 1/4 z tej liczby przeznaczymy sobie na rękaw, a 3/4 na panel tylny. Jak to obliczyć? Bardzo prosto. Po prostu tą liczbę 60 dzielimy sobie na 4 części. U mnie znowu wychodzi łatwa, prosta liczba 15, więc 1/4 z tego, co Wam powiedziałam, na rękaw, czyli to jest dokładnie 1 część, to jest 15. Natomiast 3/4 idzie na panel tylny, więc tak jak prosta matematyka, może już za prosto, ale chcę, żebyście wiedzieli, można sobie rozpisać te 15, one w sumie mi dają 60, więc 1 15 leci tutaj, a 3 15 lecą tutaj, czyli tu mamy liczbę 45. Zobaczcie, czyli tak naprawdę chodzi nam tylko o to, żeby wybrać 1/4 oczek z tej połowy na 15 na rękaw, a 3/4 na panel tylny. No i oczywiście to, co już ustaliliśmy sobie, przypisujemy tutaj, to jest dokładnie to samo, więc mamy ustaloną liczbę oczek. I w taki sposób doradzam zaplanować sobie ten raglan, wybierać proste, łatwe liczby do dzielenia i uwaga, ważne jest to, że w rękawie i w panelach tutaj tylnym i przednim musimy mieć liczbę nieparzystą. Ona tutaj musi być nieparzysta, czyli zawsze dzielcie tak, żeby po podzieleniu stworzyć tutaj liczbę nieparzystą. To też nie musi być dokładnie 3/4. Na przykład jeżeli wyszło Wam tutaj 62, tak? I musicie je podzielić przez 4. No to wiadomo, to się nie dzieli równo, tylko zostaje nam 15,5.
to wcale nie musi być tak, że musi być ta liczba podzielona przez 4. Po prostu mniej więcej musicie ją stworzyć tak, żeby pasowało. Czyli na przykład tutaj zostawię sobie 15, a na panel wtedy będę miała 47. Też tak może być. Oczywiście naprawdę nie musi to być równy stosunek 1/4 i 3/4. Po prostu planujecie tak, żeby mniej więcej to wyszło i żeby te liczby też tutaj były nieparzyste. To jest tutaj bardzo ważne, bo inaczej wzór nam nie wyjdzie. Natomiast ja chciałabym Wam pokazać na mniejszej próbce i powiem Wam właśnie, jak zacząć na mniejszej próbce. Więc powiedzmy, że próbkę można sobie zrobić na przykład z 40 oczek. Oczywiście 4 oczka jako linia raglanowa. Tutaj. I teraz nie będę tutaj ich dzieliła, nie będę wyznaczała tutaj 3/4, po prostu chodzi mi tylko o to, żeby przećwiczyć wzór, przećwiczyć, zobaczyć jak się rozszerza, czy Wam dobrze to wychodzi, czy chcecie w ogóle robić taki sweterek, więc po prostu to 40 podzielę w miarę na równo, ale nie mogę dzielić tak, żeby tu 10 i tu 10, ponieważ musi być liczba nieparzysta, więc na przykład na rękawie zrobię 9, a tutaj zrobię po 11. Nie stosuję tu żadnej metody 3/4. Chodzi tylko o to, żeby zrobić próbkę i sprawdzić, jak się pracuje, czy Wam to odpowiada, a następnie wyliczenia zrobimy sobie na podstawie właśnie takiej próbki. Ja zawsze doradzam zrobić łatwą, prostą próbkę. Dobrze, czyli ja, słuchajcie, nabieram 40 oczek plus 4 na linię raglanową i pokażę Wam, jak wygląda wzór. 9 będzie na rękaw i po 11 będzie na przód i tył. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwe rozplanowanie palca, to tak jak Wam powiedziałam, stosujemy metodę podziału na pół, później na 4, 1/4 idzie na rękaw, 3/4 idzie na panel tylny i przedni. Mniej więcej są to liczby przybliżone. Nie sugerujcie się aż tak bardzo, po prostu ta metoda się sprawdza. Już robiłam nieraz sweterek taką metodą, więc myślę, że taką metodą można osiągnąć fajny rozmiar. Ok, to pokazuję Wam teraz wzór. Czyli dobrze, robimy próbkę. Bierzemy szydełko, bierzemy włóczkę i robimy 44 oczka. Czyli tak, pętelka podstawowa i nabieramy 44 oczka łańcuszka. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, mam zrobiony łańcuszek z 44 oczek, to jest moje 44. Robię 45 jako oczko brzegowe, dodatkowe oczko, które nie wliczam do wzoru. Następnie, zaczynając tutaj od drugiego oczka, odwracam łańcuszek, tu jest pętelka od drugiego oczka i na tej pętelce będę wykonywała pierwszy wzór. Robię narzut, wbijam się właśnie w tą pętelkę tutaj z tyłu, przekładam, pobieram włóczkę, przekładam pod tą pętelką, mam 3 pętelki, znowu pobieram włóczkę, przekładam tylko przez jedną, pobieram włóczkę i przekładam przez 3. I tutaj znaczymy sobie znacznikiem pierwsze oczko i do końca rzędu robimy cały czas tak samo, czyli narzut, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam włóczkę pod oczkiem, pobieram włóczkę, przeciągam przez jedną pętelkę, pobieram, przeciągam przez 3. I znowu narzut, wbijam się w kolejne, przeciągam pod pętelką, pobieram włóczkę, przeciągam przez jedną. Jeszcze raz, bo oczywiście gdzieś mi się tutaj zahaczyło. O, pobieram, przeciągam, uwaga, tylko przez jedną i znowu pobieram przez 3. I tak wykonujemy pierwszy rząd, początkowy łańcuszek. Powinniśmy mieć 44 takich naszych ściegów. I cały czas tak samo przerabiamy do końca.
Dobrze, przerobię sobie do końca. Dobrze, zrobiłam sobie cały rząd. Mam już zrobione moje 44 oczka i w tym momencie będziemy sobie łączyć to okrążenie. Układamy oczywiście tak, żeby ściek był tutaj na prawej stronie, żeby łańcuszek nie był pozaginany nigdzie, bo oczywiście wtedy Wam wyjdzie krzywo. Ale zanim to jeszcze zrobię, to połączę sobie ten dół. Zobaczcie, tutaj mam zaznaczone pierwsze oczko od naszego wzoru. Tutaj mam moje oczko brzegowe, natomiast to oczko tutaj to jest pierwsze oczko od dołu, tutaj od naszego łańcuszka. I to oczko będzie nam potrzebne, żeby połączyć sobie tutaj najpierw ten dół. Czyli zobaczcie, wbijam się tak naprawdę w pierwsze oczko, to które mam zaznaczone, pomijam. Drugie oczko to jest oczko oczkiem do góry, a to jest oczko, które jest od naszego wzoru. Czyli wbijam się szydełkiem tutaj. I tutaj przyłożę sobie tą włóczkę w taki sposób. Zobaczcie, może będzie na początku ciężko, ale po prostu połączę sobie to okrążenie tutaj oczkiem ścisłym. O, w taki sposób i zamknę. Wtedy wiemy, że mamy połączone również dół. Natomiast teraz przejdę do połączenia góry, czyli dokładnie w tym oczku, który mam znacznik, zrobię również oczko ścisłe. Czyli przybliżam sobie robótkę i również robię oczko ścisłe. I mamy połączone w tym momencie ze sobą okrążenie. Tu można sobie zacisnąć. Oczywiście to można zrobić później. Ja natomiast chciałam zrobić Wam teraz, pokazać teraz, żebyście wiedzieli, w które oczko się wbić. Natomiast można najpierw połączyć górę, a dopiero później dół. Dobrze, mamy połączone nasze okrążenie. To, co nam wyszło tutaj, nie jest jeszcze do końca takie miarodajne, ponieważ może się to tutaj w tym momencie to rozszerzać, więc robienie obliczeń tylko na tym pierwszym rzędzie mogłoby być błędne. Dlatego ja doradzam zrobić sobie jeszcze troszeczkę ten sweter, tą próbkę, więcej takich rzędów, zacząć robić sweter, żeby po prostu robić pierwsze obliczenia. Mi na pewno by te obliczenia nie wyszły tylko na tym pierwszym, ponieważ jak zaczęłam sobie mierzyć, ile oczek zajmuje ile centymetrów, wychodziło mi, że przy takiej tutaj, przy tym pierwszym rzędzie musiałabym nabrać aż 150, czyli jest bardzo duża rozbieżność, ale ten łańcuszek nie jest jeszcze zablokowany kolejnym wzorem, więc on ma prawo się troszeczkę rozciągnąć. Dlatego polecam zrobić po prostu dalej. Dobrze, teraz będziemy robić to, co Wam pokazywałam tutaj, czyli będziemy robić próbkę. Na początek zaczynamy od linii raglanowej. Od razu, słuchajcie, tutaj mamy taki pierwszy słupek. Powiedzmy, to jest słupek. Wiem, że to nie jest słupek, ale pewnie będę się myliła i zamiennie mówiła półsłupek czy słupek, natomiast jest to taki zmieniony słupek, tak? To jest pierwszy zaraz po połączeniu. I zobaczcie, możemy sobie teraz wpiąć tutaj znacznik w ostatnim oczku z tego rzędu. To jest nasze oczko łączeniowe tutaj, to malutkie, a to jest ostatnie z poprzedniego tutaj rzędu. Mamy połączone, więc zaczynamy teraz robić linię raglanową. Czyli dokładnie to będzie ten punkt. Jesteśmy w miejscu, powiedzmy, łączenia, w tym na przykład miejscu, ponieważ później wykonujemy rękaw, czyli robimy linię raglanową. Robimy sobie narzut, wbijamy sobie szydełko w taki sposób, żeby pobrać na szydełko, to jest tak naprawdę taki półsłupek reliefowy przedni, nawijany, więc ono musi nam tutaj luźno leżeć na szydełku, a z tyłu po prostu widać tylko szydełko. Przeciągamy włóczkę właśnie pod tym słupkiem, robimy znowu narzut, przytrzymujemy sobie tutaj paluszkiem wszystkie narzuty, żeby nam nie uciekły i ponownie wbijamy się w to samo miejsce i ponownie przeciągamy włóczkę pod tym półsłupkiem. Obecnie mam 5 pętelek na szydełku, tą ostatnią zostawiam, natomiast przeciągam przez te wszystkie. Staram się, żeby te pętelki były tutaj luźne, żeby mi łatwo przeszła włóczka. I znowu pobieram i przeciągam tylko przez te 4, ta ostatnia zostaje. Znowu pobieram i przeciągam przez 2. I w ten sposób mamy stworzoną pierwszą linię raglanową. Przechodzimy teraz do stworzenia rękawu, czyli tej części, na którą przeznaczyłam 9 oczek. Zobaczcie, 9 oczek, to jest tak, tu mam pierwsze, to jest pierwsze, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mogę sobie na początek włożyć znacznik
na te dziewiąte oczko, żebym się nie pomyliła i wiedziała, które to jest. Ok, czyli zaczynamy tutaj od tego pierwszego oczka, które jest zaraz za tym naszym punktem reliefowym. Pierwszy rząd, żeby przerobić, trzeba się troszeczkę namęczyć, ale później będzie naprawdę bardzo prosto się tworzyło ten wzór. I znowu robię narzut, wbijam się tutaj w to oczko pierwsze, zobaczcie, pobieram sobie to oczko, przekładam włóczkę i robię ten sam wzór, który robiłam w pierwszym rzędzie. Czyli najpierw przez jedno, pobieram przez 3. I teraz uwaga, jeszcze raz w tym samym oczku robię to samo. Czyli 2 takie słupki w jednym oczku. Raz i 2. Przepraszam Was bardzo, ale zapomniałam o jednej ważnej rzeczy, że po zrobieniu tutaj tego reliefu robię jeszcze oczko łańcuszka. Może dobrze, że zapomniałam, bo zwrócicie na to uwagę. Czyli oczko łańcuszka. I dopiero teraz narzut i jeszcze raz ten sam ściek tutaj w tym oczku. Czyli raz, narzut i kolejne 2. Czyli tutaj musi być oczko łańcuszka. Tu na razie go nie robiłam, ponieważ byłaby zbyt duża dziura, ale też będziemy robić to oczko wracając do kolejnego okrążenia. Dobra, teraz robimy oczko przerwy i w następnym oczku robimy dokładnie to samo. Czyli tutaj musimy pominąć to oczko i w kolejnym robimy to samo. Czyli raz i przez 3, narzut. Tutaj nie ma żadnego oczka łańcuszka, od razu wykonujemy ten sam wzór. Czyli pobieram przez jedno, pobieram przez 3. I znowu nie ma oczka łańcuszka. Pomijam następną pętelkę, wbijam się w kolejną. Tutaj. Czyli tą pomijamy, tu się wbijam. I znowu raz i przez 3. Narzut. I przez 3. I znowu narzut. I znowu tutaj pomijam. I tu się wbija. Raz i 2 i znowu raz i 2. I zobaczcie, zaznaczyłam sobie to oczko, jest to ostatnie oczko, więc wszystko mi się zgadza. Moje 9. wykonuję jeszcze raz w tym oczku to samo. Dlatego potrzebujemy nieparzystą liczbę oczek, żeby nam tutaj ładnie, równo wszystko szło. Ok, to jest mój rękaw. Mam przerobione 9 oczek w rękawie. Następnie robimy znowu linię raglanową. Zobaczcie, kolejną półsłupkiem do przerobienia jest to oczko. To oczko ma ten półsłupek. Jak gdyby najpierw widzimy oczko, a później widzimy półsłupek. Czyli zobaczcie, ten półsłupek był tutaj do tego oczka, czyli my go nie ruszamy. Ruszamy ten. Oczko, półsłupek. Następnym oczkiem do przerobienia będzie ta. Tutaj w tym miejscu właśnie tworzymy linię raglanową, czyli dokładnie musimy tak przebić się, tak włożyć szydełko, żeby mieć ten słupek na szydełku. Ale zanim to zrobimy, za każdym razem przed i po linią raglanową robimy znowu oczko łańcuszka, czyli coś, co zapomniałam i musiałam się wrócić. Natomiast tu robimy oczko łańcuszka. Pamiętajcie, że tu na razie nie robimy, bo byłaby zbyt duża dziura. Zrobimy w następnym okrążeniu. Oczko łańcuszka, narzut. Pobieram dokładnie ten słupek, który Wam pokazywałam i robię dokładnie to samo, czyli raz, znowu narzut i jeszcze raz. Może się troszeczkę tutaj naciągnąć, ale nie przejmujcie się tym, to się wszystko ułoży. Pobieram i przez 4 pętelki, pobieram przez 2. Zrobione. I znowu oczko łańcuszka. Pamiętajcie, tu muszą być te oczko łańcuszka. I co? I mamy kolejne tutaj oczko do przerobienia. Tym razem przerabiamy panel na przykład przedni, tak? Czyli muszę zrobić 11. I znowu wpinam sobie znacznik w 11, czyli tak, mam tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu jest moje 11 oczko. Więc wepnę sobie tutaj znacznik, żebym wiedziała, dokąd mam robić. Tutaj. Tak samo przerabiamy znowu, tak jak rękaw. Czyli zaczynamy od tego miejsca. Oczko łańcucha zrobione, więc przechodzimy tutaj. I tak, mamy raz i 2, znowu raz i 2
oczko przerwy, narzut, w kolejnym wykonuję ten sam ścieg. I znowu narzut, oczko pomijamy. I tu jeszcze mam do zrobienia dosłownie 2 pary. I zostało mi do zrobienia tutaj ostatnie oczko, tak jak to sobie zaznaczyłam, czyli to pomijam i tutaj robię ostatnie. Pamiętajcie, że właśnie musi być pomiędzy wzorem tutaj oczko przerwy, dlatego jest nam potrzebna liczba nieparzysta. Czyli tak, tu mam raz, 2, 3, 4, 5, 6 takich par, a tu mam raz, 2, 3, 4, 5. To jest rękaw, to jest na przykład przód, tak? Czyli tu jest więcej. Dobra, i znowu patrzę, które to jest oczko raglanowe, czyli to jest moje oczko i to jest mój słupek raglanowy. I znowu robię to samo, czyli oczko łańcuszka, robię narzut, wbijam się, tu jest oczko, w ten tutaj półsłupek. Pamiętajcie, żeby się właśnie nie pomylić i nie wbić we wcześniejszy, bo Wam nie wyjdzie dokładna liczba, taka jaka powinna wyjść. I znowu przerabiam półsłupek nawijany reliefowy przedni. Taka długa nazwa, ale tak to mniej więcej wygląda, tylko że ja robię 2 razy narzut, tak, żeby ten słupek był taki grubszy. I znowu po zrobieniu oczko łańcuszka i tym razem z powrotem robimy 9, czyli robimy rękaw. I znowu zaznaczam sobie, gdzie jest 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu jest 9. Więc wpinam znacznik. Oczywiście to oczko sobie można zaznaczyć wcześniej, ale ja jakoś tak wolę po kolei, dlatego pokazuję Wam tak, jak ja robię. I znowu robię to samo, czyli w pierwszym od razu oczku tworzę wzór. Raz, 2. To pomijam. W kolejnym tworzę znowu to samo. To jest rękaw, więc tutaj jest 5. Natomiast akurat na panelu jest o jedno więcej. Jest to tylko próbka, więc jeśli chodzi o rozplanowanie, oczywiście to nie będzie adekwatne. Natomiast chcę, żebyście sobie po prostu na małej próbce poćwiczyli, zanim zajmiecie się zrobieniem swetra. I ostatnie, wszystko się zgadza, jedno pomijam. Ok. I znowu muszę zrobić tutaj naszą linię reliefową, więc ten słupek, to oczko, ten słupek. Oczko łańcuszka, nabieram, pobieram ten słupek, przekładam włóczkę raz, robię jeszcze raz narzut. Tu trzeba sobie to wszystko przetrzymać, żeby nie spadło, ale można dojść do wprawy. No widzicie, nawet mi się tutaj źle pobrało. Jeszcze raz. Później naprawdę będzie łatwiej. Ten pierwszy początkowy ścieg rząd jest zawsze trudniejszy, bo musimy go po prostu rozplanować. Ok, coś mi się tam zaciągnęło, ale już nieważne. I dobra. I znowu oczko łańcuszka i tutaj powinno mi zostać 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zobaczcie, ostatnie miałam zaznaczone 11, czyli wszystko się zgadza. Jeśli dobrze przeszliście tak jak ja, to Wam się właśnie tak powinno tutaj ładnie ułożyć. Jeśli natomiast Wam brakuje oczka, czy macie go za dużo tych oczek, to trzeba się cofnąć i sprawdzić, gdzie zrobiliście błąd. Tak jak mówię, trzeba patrzeć, jak biegną oczka, jak biegną słupki, żeby tutaj dobrze to wszystko wykonać. Dlatego uczymy się na małej próbce. I znowu oczko przerwy. Jak przejdziemy już ten rząd, to naprawdę później już będzie z górki. Ok, wszystko mi się tutaj zgadza. Ostatnie tutaj oczko do przerobienia. I mamy tutaj raz i
2 i raz i 2. Zobaczcie, cały rząd zrobiony. Dobrze, słuchajcie, tak wygląda ten nasz drugi rząd. Posprawdzajcie, czy macie dokładnie tak samo, czyli na rękawach mam 5, raz, 2, 3, 4, 5, a na panelach mam po 6, tak? Tak to mniej więcej teraz wygląda i będziemy tworzyć teraz trzeci rząd. Nie znaczę sobie tutaj linii reliefowych znacznikami, ponieważ naprawdę to bardzo łatwo rozpoznać, gdzie one będą, bo tym razem będziemy tutaj się zaczepiać w te miejsca, więc w ogóle nie są nam potrzebne żadne oczka, nie ma potrzeby niczego znaczenia, ponieważ z kolei w trzecim rzędzie już wbijamy się tutaj tylko w te środki. Natomiast zwiększając, będziemy się wbijać tutaj pomiędzy, tu i tu. Więc tak naprawdę, jeśli potrzebujecie, to możecie znaczyć, ale nie wiem co, bo wszystko we wzorze będzie naprawdę bardzo łatwo widać. Mamy stworzone linie raglanowe, wiemy, co jest rękawem, wiemy, co jest tyłem, co jest przodem i też wiemy, gdzie kończy się okrążenie, ponieważ mamy tutaj sznureczek, który nam przypomina o miejscu, w którym zaczynaliśmy, więc ja nie używałam żadnych znaczników, ale jeśli Wam jest prościej, możecie sobie jakąś część tutaj znaczyć. Dobrze, tu jest mój sznureczek, on się tutaj tak trochę zaplątał, więc to znaczy, że jestem na początku. Teraz zaczynamy od zrobienia oczka łańcuszka i zrobienia znowu tego tutaj punktu reliefowego, czyli tym razem dodamy tutaj to oczko łańcuszka, tego nie było tutaj, bo tworzyłaby się zbyt wielka dziura. I znowu robię narzut, bijam się tym razem, zobaczcie, w tą przestrzeń, czyli nie tutaj gdzieś pomiędzy tym słupkiem, tylko tutaj na górze i robię dokładnie tą samą linię reliefową, czyli tak, narzut i tutaj w to miejsce na górze i przerabiam w taki sam sposób. Teraz tak, od tego momentu zaczynamy sobie zwiększać. Muszę się jeszcze wrócić, bo zauważyłam, że spryłam sobie jeden słupek, więc muszę to jeszcze raz zrobić, czyli jeszcze raz to samo, czyli tutaj dorobiłam sobie to oczko i jeszcze raz robię sobie ten ściek. Tak to niestety bywa, że czasami nam coś umknie. Czyli tak to u mnie wygląda. Jest tu troszeczkę większa przerwa, ale nie ma to znaczenia. Za chwilkę sobie to wyrównamy. Zobaczcie. Mamy skończony drugi rząd, natomiast już od trzeciego rzędu robimy sobie zwiększenia. W ogóle te zwiększenia będę robiła tylko co drugi rząd, dlatego że zwiększenia musimy zrobić parami, czyli jak gdyby całą taką parę musimy zrobić. I to oznacza, że dodajemy tak naprawdę z jednej strony jedną tutaj parę i z drugiej strony drugą, więc jak gdyby o 4 takie słupki zwiększa nam się tutaj szerokość, czyli tak naprawdę bardzo szeroko. Z reguły zwiększamy o 1 słupek, dlatego zwiększam co 2 okrążenia. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak to będzie wyglądało, natomiast w przybliżeniu widać, w których rzędach były robione zwiększenia. W tym, gdzie mam właśnie tą większą dziurkę, mam zwiększenie. Później przerobione tylko zwiększenie tutaj i w kolejnym znowu zwiększenie. Jest to sweterek cały ażurkowy z dziurkami, więc w zasadzie mi to nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Natomiast oczywiście, jeżeli chcielibyście zwiększać w każdym rzędzie, na pewno te dziurki będą wyglądały inaczej, ale sweter też będzie się bardzo rozszerzał. Podejrzewam, że dla rozmiarów na przykład XL czy nawet większych może się to sprawdzić i faktycznie takie zwiększenia będą koniecznie. Ja natomiast robię sweterek w rozmiarze między S a M, więc tych zwiększeń nie potrzebuję aż tyle, dlatego robię tylko w co drugim rzędzie. I te zwiększenia zaczynam tak naprawdę dopiero od teraz, czyli pełne okrążenie robię z tej strony zaczynając okrążenie i z tej strony kończąc, tak? Czyli nie zaczęłam tutaj od tego momentu zwiększeń, tu skończyłam, przeszłam dalej i zaczynam z tej strony. Zwiększenia robi się bardzo prosto, czyli tak, po zrobieniu tej linii raglanowej znowu zawsze robimy oczko łańcuszka, pomiędzy w ogóle tymi liniami raglanowymi zawsze, liniami raglanowymi zawsze jest to oczko łańcuszka, jest to ta przestrzeń, która jest nam potrzebna do zrobienia właśnie tych zwiększeń, ponieważ wcześniej sobie tutaj przygotowaliśmy, tutaj możemy zrobić nasze zwiększenie, czyli zobaczcie, robię narzut i wbijam się dosłownie w te miejsce tutaj, tą dziurę.
i robię sobie całą taką parę słupków, czyli dokładnie wbijam się 2 razy i robię pierwsze zwiększenie. Dalej już przerabiam to, co miałam tutaj, czyli tę naszą parę i wbijamy się w sam środek i przerabiamy cały czas tak samo. Tutaj jest o tyle proste, że my w ogóle nie dodajemy żadnych oczek łańcuszka, ani tutaj pomiędzy słupkami, ani tutaj pomiędzy tymi parami. Zobaczcie, ja od razu przechodzę do wzoru. Cały czas wykonuję ten sam wzór, tylko po prostu trzeba się tutaj wbijać w środkowe miejsce. I znowu narzut, wbijam się tutaj w środek i te tutaj przerabiam w środku. I znowu. Raz i 2. I znowu w środku. Raz i 2. I tutaj mam ostatni. Zobaczcie. Raz i 2. Raz i 2. I jestem w tym miejscu, gdzie mam przerobiony rękaw, tak? I teraz jestem w drugiej części rękawa i tutaj oczywiście znowu muszę sobie zrobić zwiększenie. I to zwiększenie właśnie robię w tym miejscu, czyli robię narzut i robię raz i 2 i znowu narzut, raz i 2, czyli na rękawie miałam 5, raz, 2, 3, 4, 5, więc teraz będę miała o 2 więcej, czyli 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zgadza się. Znowu robię oczko łańcuszka i teraz znowu robię moją linię raglanową, czyli narzut, bijam się, zobaczcie, tutaj luźno, przekładam, narzut, znowu tutaj szydełko, przekładam i znowu pobieram włóczkę, przekładam przez 4, pobieram przez 2, zrobione. I znowu oczko łańcuszka. Teraz jestem na panelu przednim, więc oczywiście tutaj również robię zwiększenie. Znowu to samo w tym samym miejscu. Raz i 2. Raz i 2. A w dalszej części tutaj przerabiam tak jak było, czyli w środku. Raz i 2. Raz i 2. Przejdę to okrążenie z Wami, żebyście mieli pewność, jak je tutaj robić. Ale tak naprawdę technika jest cały czas tak sama. Kolejny rząd jest rzędem zwiększającym, więc przed linią raglanową i po linii raglanowej dodajemy jedną parę tego ściegu, pamiętając, że zawsze jest też oczko łańcuszka po wykonaniu takiego zwiększenia. Jest oczko łańcuszka, czyli tak jak gdyby pomiędzy tutaj linią reliefową. I znowu tutaj ma być zwiększenie, czyli raz, 2 i zwiększamy, raz i 2. I znowu tutaj wcześniej było raz, 2, 3, 4, 5, 6, teraz powinno być 8, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy 8. I znowu oczko łańcuszka. Narzut. Linia raglanowa. Teraz już tą linię będzie się naprawdę bardzo prosto robiło. Zrobione. Oczko łańcuszka. Znowu przechodzę na rękaw. I znowu narzut. Raz i 2. Narzut. Raz i 2. I znowu. Teraz już naprawdę będzie bardzo prosto, ponieważ wykonujemy tylko na przemian 2 rzędy. Jeden rząd zwiększający, a drugi rząd przerabiamy po prostu to, co wcześniej zwiększyliśmy. Raz i 2. Tutaj. Sprawdzamy sobie po prostu, czy mamy taką samą liczbę z każdej strony na rękawie, czy gdzieś się nie pomyliliśmy. Tu jest zwiększenie, ponieważ mamy linię raglanową w tym miejscu po 2. I znowu oczko do góry, narzut, przerabiam linię. Oczko do góry. I tutaj zobaczcie, już jestem prawie na końcu, a na tylnym panelu, więc robię ostatnie tutaj
prawdopodobnie zwiększenie, ponieważ dochodzę do tego sznureczka, który mi przypomina, gdzie jest pełne okrążenie. Tutaj. Dziś mi się na pewno haczą te niteczki, ale to jest tylko próbka, więc nie będę się już tutaj cofać i poprawiać tego. Dobra. I zobaczcie, jestem już prawie na końcu. Czyli tak, tutaj jest moja ostatnia para, ale jeszcze w tym miejscu oczywiście musimy zrobić zwiększenie. Jest to ostatni trzeci rząd, czyli w tym miejscu robię zwiększenie. Przeszliśmy rząd trzeci. Zobaczcie, tak to teraz wygląda. Jest to mniej więcej już kwadrat, mniej więcej, bo wiadomo, że ta część tutaj jest szersza i mniej więcej tak powinno Wam iść ładnie, już równo. Pamiętajcie, że musi być taka sama liczba z przodu, z tyłu i na rękawach, czyli one muszą po prostu być tak samo, bo inaczej, jeżeli się gdzieś pomylicie i nie dodacie tutaj w tym rzędzie jednej pary, to może Wam po prostu raglan iść krzywo. I zobaczcie, przechodzimy teraz na rząd czwarty. Oj, znowu mi się spróbowało. W którym, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, nie robię żadnego zwiększenia. Jestem teraz w tym miejscu. Tak jak Wam wcześniej też powiedziałam, nie łączę okrążeń, tylko przerabiam dalej. Ładnie to wygląda, więc nie chcę tego psuć. A linia raglanowa też idzie ładnie. I znowu tutaj robię oczko łańcuszka. Robię moją linię raglanową dokładnie tak samo. Z tym, że właśnie w czwartym okrążeniu to, co było tutaj zwiększeniem, już tutaj nie robię zwiększeń, tylko od razu przechodzę do przerobienia tej części. Oczywiście oczko łańcuszka zawsze, natomiast już nie wbijam się tutaj, tylko wbijam się w te miejsca, które dodałam wcześniej. Czyli tutaj powinniśmy mieć dokładnie taką samą liczbę jak w czwartym rzędzie, taką samą liczbę tych par jak właśnie teraz w tym trzecim. Teraz już tylko przerabiamy to, co zrobiliśmy. I już tutaj Wam powiem, pokażę, jak będzie wyglądał właśnie kolejny punkt. Czyli cały czas tutaj w środek i przerabiam tak samo. I zobaczcie, to widać, że to była ta para zwiększająca, więc tutaj ją przerabiam tak samo w środku. Raz i dwa. I raz i dwa. I znowu oczko łańcuszka. Linia raglanowa. Oczko łańcuszka. I tutaj znowu nie dodaję, tylko przerabiam to, co zrobiłam. Jeśli chcielibyście dodawać w każdym rzędzie, no to wiadomo, że trzeba by właśnie w tym miejscu dodawać. Ja natomiast uważam, że pewnie przy szerokich swetrach będzie to konieczne. Natomiast nie jestem w stanie Wam dokładnie powiedzieć, gdyż nie robię takiego wielkiego swetra, nie robiłam i nie wiem, jakby to wyglądało. Natomiast sprawdźcie najpierw co drugie okrążenie, rozszerzenie. Jeżeli się okaże zbyt małe rozszerzenie, no to trzeba pewnie będzie robić w każdym. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak to u mnie wygląda. Tylko chcę jeszcze tutaj właśnie przejść. I znowu robię tutaj tą część, którą wcześniej rozszerzyłam. Tutaj oczko łańcuszka. Właśnie nie zapominajcie o tym oczku łańcuszka, bo później będzie zbyt ciasno, żeby przerobić w następnym okrążeniu zwiększenia, tak? Bo teraz przerabiamy bez zwiększeń, ale już w następnym okrążeniu znowu przejdziemy do zwiększeń.
Dobrze, słuchajcie, dojdę sobie do tego mojego początku, czyli tutaj do tej części i pokażę Wam, co dalej. Ok, przerobiłam sobie kolejne, czyli raz, dwa, trzy, moje czwarte okrążenie i to było okrążenie bez zwiększeń. To zresztą widać tutaj, to wcześniejsze przerobiłam tak, że praktycznie jest tak samo jak w trzecim rzędzie, tylko po prostu bez żadnych zwiększeń. I teraz przechodzimy do czwartego rzędu, czyli do piątego rzędu, raz, dwa, trzy, do piątego, w którym oczywiście znowu zaczynamy zwiększać. I dokładnie, słuchajcie, jest to tak samo. Można sobie na przykład zaznaczyć tutaj ten rząd początkowy znacznikiem, żeby nie szukać tej nitki, żebyście wiedzieli, że zrobiliście pełne okrążenie. Przeszłam kolejne, czyli zrobiłam tutaj i znowu robię oczko łańcuszka i dopiero w następnym za linią tutaj reliefową zaczynam kolejny rząd zwiększający, czyli tak oczko łańcuszka i w tym miejscu robię zwiększenie. Zobaczcie. Raz i dwa. I raz i dwa. I znowu przejdę tutaj te wszystkie moje podwójne słupki. Tu znowu zrobię zwiększenie w tym miejscu. Zrobię mój punkt raglanowy, zwiększenie, tak? Czyli przed i po będzie zwiększenie w każdym tym rzędzie, no i oczywiście tutaj w rzędzie kończącym, tutaj również robię zwiększenie. W kolejnym znowu nie robię zwiększeń. I tak powtarzam cały czas. Te zwiększenia widać, tak naprawdę, zobaczcie. Tak naprawdę ciężko się, nawet jeżeli się pomylicie i odłożycie robótka na późniejszy czas, żeby je zrobić, to wystarczy popatrzeć, w którym poprzednim okrążeniu robiliście zwiększenie, bo dokładnie tutaj widać, że był rząd równy, natomiast w pewnym momencie dodaliśmy, znowu jest tutaj przerobiony ten rząd i widać, że są dwa pełne rzędy i w kolejnym potrzebujemy robić zwiększenia. Więc naprawdę bardzo prosty i praktyczny wzór, który łatwo wyczytać tutaj z tego, co mamy zrobione, na czym stanęliśmy i co musimy zrobić. Dlatego uważam, że jeżeli jesteś nawet osobą początkującą, to warto pokusić się o taki raglan, bo jest po prostu, wydaje mi się, mało problemowy. No ale ja zawsze doradzam sobie zrobić właśnie taką małą próbkę, sprawdzić, jak się to układa, jak leży, czy Wasza włóczka Wam pasuje do tego wzoru. I w taki sposób tworzymy sobie właśnie ten nasz korpus, tak? Czyli cały czas robiąc okrążenia do momentu, aż uzyskamy odpowiednią szerokość na rękawach i tutaj na panelu przednim i tylnym. Natomiast oczywiście jest to tylko próbka. Takich oczek tutaj trzeba nabrać więcej, natomiast te oczka już w miarę się zawęziły, więc mniej więcej można już mierzyć, ile oczek zajmuje, ile tutaj centymetrów. W środku miałam tutaj 11 oczek, tak? Zobaczcie. Czyli te 11 oczek, powiedzmy, daje mi 4,5 cm. I teraz mniej więcej można sobie to policzyć. Ja natomiast zalecam liczenie oczek tutaj, od tej części, nie od tej, ponieważ tak jak Wam na początku powiedziałam, ona się bardzo tutaj rozszerza i nie jest miarodajna. Jeżeli nabierzecie oczka względem tej części, to może się okazać, że ten dekolt będzie bardzo rozszerzony. Ja polecam zrobić sobie kilka rzędów tutaj i w taki sposób to obliczyć. Mi się to właśnie sprawdziło, dlatego powiem Wam, jak ja to zrobiłam. Zobaczcie. Mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 takich tutaj powiedzmy słupków, tak? Policzyłam dokładnie tutaj te słupki. Mam ich 16. 16. Natomiast te 16 słupków daje mi, zobaczcie, około tutaj 8 cm. 8 cm. Czyli nie liczę tutaj oczek, tylko liczę sobie tutaj te słupki. Mam 8 cm. 8 cm. To są, nazwijmy to, takie oczka, tak? Natomiast jeśli chcecie obliczyć obwód Waszego dekoltu, musicie teraz oszacować, jaki on ma być, tak? Tak jak ja Wam powiedziałam na początku, mój ma około 66 i im szerszy zostawicie, tym wiadomo, będzie szerszy dekolt, ale będzie jeszcze miejsce na zrobienie ściągacza. Natomiast jeżeli zrobicie zbyt wąski, no to ten ściągacz jeszcze Wam zawęzi. Ja, żeby już tutaj może nie kombinować, z 66
powiem 60 cm, tak? Że na przykład chcę mieć dekolt na 60 cm. Natomiast szukana jest tutaj moja liczba tych moich takich słupków, to będą moje oczka. Czyli tak naprawdę, jeżeli pomnożę ze sobą te dwie liczby, 60 razy 16, następnie ten wynik podzielę przez 8, wyjdzie mi liczba początkowa oczek. Mam tutaj kalkulator, prawdopodobnie to wyjdzie ta liczba, którą ja sobie nabrałam. 16 razy 60, 960 podzielone na 8, tak, 120, dlatego ja tak właśnie zrobiłam. Wyszła mi ta liczba oczek 120, plus jeszcze te 4 uwzględniłam dodatkowo na tą linię raglanową. Tak, ja to zrobiłam. Mi się to sprawdziło. Liczenie oczek tylko na tym łańcuszku było bez sensu, bo wyszło mi, że muszę nabrać 150 oczek taką metodą, a 150 było o wiele za dużo i dekolt był szeroki. Dlatego w ten sposób obliczyłam sobie tą potrzebną liczbę oczek. Dlatego zalecam zrobić sobie właśnie taką samą próbkę jak moja, żeby w taki sam sposób sobie to obliczyć. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te oczka, pamiętajcie, żeby się sugerować liczbą zawsze taką łatwą, całkowitą do dzielenia. Zawsze lepiej dodać trochę oczek, żeby do takiej liczby dojść, która się łatwo podzieli później przez 2, która może się łatwo podzielić przez 4, nawet jeżeli nie, to sobie tak pozamieniać, żeby po prostu tutaj wyszła cała liczba i żeby oczywiście ta liczba tutaj była wszędzie nieparzysta. W taki sposób. Możecie, jeżeli robicie z podobnej wielkości włóczki, spróbować na przykład nabrać tyle samo oczek, co ja. Wtedy myślę, że warto też spróbować zrobić w taki sposób. Ok. Tak jak wspominałam wcześniej, ja jestem do przodu, ponieważ mój korpus już jest gotowy i pokażę Wam, jak teraz to będzie wyglądało. Zobaczcie, gdy już zrobiliście sobie Wasz korpus, oczywiście cały czas możecie go zakładać na siebie i mierzyć i sprawdzać, czy dobrze leży, czy dobrze się układa. Tutaj te wszystkie rogi ładnie nam się muszą zejść, bardzo ładnie symetrycznie wychodzi wzór, linia reglanowa również, więc tak powinno wszystko wyglądać, jeśli jest prawidłowo zrobione. Natomiast jak długi ten korpus trzeba zrobić? No oczywiście to zależy od Was. Ja tutaj mam 20 do 21 cm, tyle zawsze potrzebuję, żeby dojść do miejsca, w którym mam pachę. Trzeba założyć na siebie, spiąć na przykład tutaj w tym miejscu, w dwóch tutaj brzegach, sprawdzić, czy luźno leży pod pachą, czy właśnie gdzieś Was jeszcze nie uwiera. Lepiej, żeby było więcej niż mniej, bo wtedy nie podniesiecie wygodnie ręki. Mi tyle wystarczy, linia tutaj reglanowa jest 25 cm, jeszcze oczywiście tutaj będzie wykończenie, więc ta wysokość będzie docelowa inna. Natomiast oczywiście idąc takim sposobem uzyskujemy jakąś szerokość swetra. Ja mam tutaj 49, nawet do 50, czyli idealnie, bo jest to szerokość, która mi odpowiada, jak również szerokość rękawa, która mam tutaj 17 cm, również dla mnie jest idealnie. Natomiast jeżeli Wy nadal jeszcze nie uzyskaliście Waszej pożądanej szerokości, to oczywiście sprawdzacie, czy jest dobra wysokość. Jeżeli wysokość jest dobra, zawsze można zrobić jeszcze kilka rzędów na końcu zwiększających w każdym rzędzie, na przykład niekoniecznie tylko w co drugim, ale w każdym, żeby uzyskać odpowiednią szerokość, bądź w momencie, w którym będziemy teraz oddzielać, jeszcze dorobić sobie tutaj szerokość. Ja Wam pokażę, jak to można zrobić. Ja natomiast nie będę zbytnio rozszerzała już swetra, ponieważ jest szeroki, ale w tym momencie kończymy, oczywiście w miejscu, w którym mamy pełne okrążenie. Ja akurat skończyłam na rzędzie, w którym miałam tutaj zwiększenie. Natomiast chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy to będzie rząd zwiększający, czy nie. Ważne, żebyście po prostu w którymś momencie zadecydowali, kiedy już jest koniec, kiedy nie rozszerzamy, kiedy oddzielamy rękawy od paneli przedniego i tylnego. Więc jestem teraz w tym punkcie i pokażę Wam, jak oddzielić taki rękaw. Oczywiście oddzielamy w taki sposób, że tu, gdzie był początek, już nie będziemy przerabiać rękawa, tylko będziemy go pomijać i będziemy przerabiać w taki sposób, będziemy sobie łączyć, że tą część omijamy. Ja już Wam pokazuję w przybliżeniu. Ok, czyli jestem tutaj na początku, ostatni rząd mój zwiększający, jeżeli Wasz był zwykły, nie ma znaczenia. Przechodzimy teraz do pominięcia tej części, czyli do pominięcia rękawa. Ale zrobimy sobie jeszcze tutaj punkt ostatni raglanowy. Nie robię już oczka łańcuszka, czyli nie. Od razu tutaj zrobię po prostu jeszcze raz tutaj ten punkt. Czyli nie robię żadnego oczka łańcuszka, ponieważ już nie zwiększam. Przerabiam sobie
naszą linię reliefową, raglanową w taki sposób. Raz i dwa. Tak? Następnie pomijam ten rękaw, czyli tutaj łączę ze sobą w taki sposób, że rękaw jest wydzielony i również zrobię od razu tutaj linię reliefową. Czyli ta linia reliefowa wejdzie nam tutaj do tego wzoru. Natomiast to jest też ten moment, w którym możecie rozszerzyć Wasz sweter. Jeżeli jest dalej za wąski, można zrobić kilka oczek łańcuszka, na przykład 3, 4, w zależności od tego, o ile takich par chcecie zwiększyć. Jeżeli chcecie zrobić 2 czy 3 pary, też nie ma znaczenia, ile tych oczek dokładnie nabierzecie, ponieważ robienie tych par będziemy na tych oczkach robić. Więc tu mogą się zmieścić 2, 3 pary. Tak? To wszystko zależy od tego, czy jeszcze ten sweter chcecie rozszerzyć. Ja natomiast nie będę go rozszerzała, więc nie zrobię tutaj nic, natomiast pokażę Wam, jak to by miałoby wyglądać. Na przykład dorobiłam 3 i dalej zrobiłam narzut i... Oj, to miały być 2 narzuty. Jeszcze raz. Oczywiście musimy tak bardzo blisko tutaj przybliżyć. Czyli 1, 2 i 3. I jak gdyby przerobiłam w taki sposób. I zobaczcie, to tak wygląda teraz, że tutaj miałam reliefy, linie raglanowe i w środku były 3, czyli gdy złożycie sobie ten sweter w taki sposób, on jeszcze tutaj o tą szerokość się rozszerzy, w zależności też, ile będzie potrzeba do zrobienia takich par. Tyle, ile tak naprawdę Wam się zmieści, też żeby nie było zbyt luźno. Taką szerokość musicie sobie sami wymierzyć, czy chcecie rozszerzać, czy nie. Zawsze można zostawić też jedno oczko. Ja natomiast, tak jak Wam wcześniej wspominałam, nie będę już rozszerzała sweterka, więc po zrobieniu tutaj tego reliefu przejdę od razu do zrobienia drugiego, czyli zrobię narzut, wbijam się tutaj i znowu przerabiam sobie ten punkt reliefowy. Ja i tak podejrzewam, że pomimo, że nie zrobiłam tutaj nic, i tak wracając, prawdopodobnie będę musiała w tym miejscu zrobić jeden punkt, żeby po prostu nie było żadnej dziury, tak? Czyli i tak siłą rzeczy jeden zrobię, natomiast jeżeli potrzebujecie więcej, to dodajcie 3 bądź 4 oczka i zadecydujcie, ile takich par będziecie musieli zrobić. Ok, zobaczcie, mamy wydzielony rękaw. Ten rękaw też może się poszerzyć przez to, ile tutaj dodacie, ale niekoniecznie, bo można zamknąć go tutaj, a tą część później zszyć i nie wziąć do rękawa, a można obrębić dookoła i poszerzyć rękaw. Są 2 szkoły, w zależności od tego, czy chcecie szerszy rękaw, czy węższy. Będę wykańczała rękaw, więc jeszcze o tym wspomnę, natomiast teraz pomijamy rękawy i tworzymy, słuchajcie, sam panel, same panele. Tutaj oczywiście już w dalszej części przerabiamy to, co mamy, więc przeszliśmy przez ten pierwszy etap rozdzielenia tego rękawa. Rozdzielenie polegało tylko na tym, żeby przerobić sobie 2 tutaj te reliefy, w zależności od tego, czy poszerzacie, czy nie poszerzacie. Ja nie poszerzam, więc robię dalej. Muszę to samo zrobić z drugiej strony, więc jeżeli rozszerzacie sweter, to weźcie pod uwagę, że on się rozszerza z 2 stron, więc jeżeli chcecie rozszerzyć jeszcze o 10 cm w sumie, to zróbcie tak, żeby po 5 cm rozszerzyć z każdej strony. Dobra, dojdę do drugiego punktu i jeszcze raz Wam to pokażę. Ok, jedna część rozdzielona, przeszłam sobie wzdłuż tego panelu i teraz zajmujemy się rozdzieleniem drugiego rękawa, oczywiście dokładnie tak samo jak w przypadku pierwszym, czyli doszłam tutaj do tego punktu i tutaj nie robię oczka łańcuszka, tylko od razu robię narzut, przekładam sobie, przerabiam sobie punkt raglanowy i teraz pomijam oczywiście rękaw, czyli znowu tutaj w taki sposób sobie układamy, żeby pominąć rękaw i przerobić drugi punkt raglanowy, tak? Czyli od razu przerabiam punkty raglanowe. Wy, jeśli robiliście sobie jakąś daną liczbę oczek łańcuszka, tutaj również musicie zrobić taką samą liczbę oczek, żeby z 2 stron było tak samo. No i dalej przerabiam tak samo, czyli tutaj się nic nie zmienia. I znowu przerobię sobie tą krawędź, dojdę do mojego początku i pokażę Wam, co dalej.
Dobrze, słuchajcie, jestem na początku, czyli doszłam do momentu, w którym zaczynałam rozdzielanie rękawów. W tym momencie tak to wszystko wygląda, że już nie przerabiamy rękawów, tylko mamy sam panel tutaj do przerobienia w okrążeniach. Czyli rękawy dopiero zrobimy sobie na końcu, kiedy już zrobimy sobie długość naszego swetra. Natomiast teraz w tej części, jeszcze tylko tutaj, chcę Wam pokazać, jak tutaj to połączyć. Ponieważ ja, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, nie robiłam tutaj żadnych oczek łańcuszka. Wy natomiast, jeżeli rozszerzacie sweter, możecie mieć tu więcej. I teraz od Was zależy, ile sobie dołożycie takich tutaj par. Ja, tak jak Wam powiedziałam, pomimo że mam blisko, to stworzyła mi się tutaj taka przestrzeń, w której po prostu zrobię jeszcze jedną taką parę, dokładnie w tym miejscu, żeby ładnie połączyć tutaj sweter. Natomiast jeśli macie tych łańcuszków, nie wiem, 5 czy 3, takich par możecie zrobić więcej. Możecie właśnie tak jak ja zaczepić, czyli można to w ten sposób obrobić, że jeszcze na przykład zrobić tutaj drugi, tak? Czy tam trzeci, czwarty, w zależności ile tego chcecie. Można się wbijać obok, można się wbijać w oczka. Ja tak naprawdę nie robię tego, więc nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Ja tylko robię po to, żeby tutaj ładnie to zakończyć. I zobaczcie, zrobiłam pomiędzy jeden, a z powrotem wracam już tutaj do mojego wzoru. I w ten sposób powstanie mi ładne tutaj połączenie. Oczywiście to samo muszę zrobić z drugiej strony. Wy również to samo musicie zrobić z drugiej strony, czyli dobierzcie tyle takich par, ile chcecie, tak, żeby po prostu ta przestrzeń była jak najmniej dziurawa. No i jedna musi być, tak jak zauważyliście, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi właśnie teraz o przerabianie tułowia, no to robimy cały czas tak samo. Również z tej strony muszę doczepić i pracować w okrążeniach cały czas, aż stworzę sobie wysokość swetra, długość swetra. Natomiast jeśli chodzi o rękawę, tak jakście zauważyli, również powstaje nam tutaj dodatkowa przestrzeń, pomimo że szerokość była tylko tutaj. Jeśli nie będziecie chcieli tego rękawa rozszerzać, to doczepimy sobie włóczka w miejscu tutaj i przerabiamy tu i pomijamy tą część i ją później trzeba będzie zszyć. Natomiast jeżeli chcecie, żeby rękaw ładnie też wyglądał, również będziemy pracować tutaj w tych miejscach w dowolnych, dodawać sobie na przykład jakieś jeszcze pary, tak żeby to ładnie wyglądało, ale nie jest to konieczne, bo można to również później tutaj ładnie jeszcze zszyć. Dobra, do rękawu dojdziemy później. Na razie przerabiamy w taki sposób, dookoła. Ja już nie będę pokazywała tej drugiej części, również tak samo trzeba zrobić z tej strony i pracujemy cały czas. Ja zrobię tą część i pokażę Wam, co dalej. Ja już skończyłam robić sobie środek. Jeśli chodzi o długość, to oczywiście robicie na taką długość, jaką chcecie mieć sweterek. Ja już zrobiłam około 54 cm. Jest to dla mnie odpowiednia długość. Nie robię tutaj ściągacza, dlatego robię już mniej więcej długość, która będzie moją docelową długością. Jedyną rzeczą, którą tutaj zrobię, będzie takie delikatne jeszcze obrębienie i zaokrąglenie tego sweterka. Jeśli planujecie jakiś ściągacz do tego, oczywiście jak najbardziej możecie sobie go zrobić. Na moim kanale są już przeróżne sweterki, na których pokazuję, jak zrobić różne ściągacze, więc oczywiście zapraszam. Tutaj tego nie robię. Chcę mieć taki sweterek luźny, bez ściągacza, jedynie lekko zaokrąglony na dole. Dobrze, słuchajcie, kończymy oczywiście w tym miejscu, gdzie mniej więcej mieliśmy pełne okrążenie, czyli dla mnie jest to tutaj. Idę sobie wzdłuż tego jednego ściegu, patrzę, gdzie jest środek i zaczynam już wykańczać sobie dół. Ok, i jestem w tym miejscu, które Wam pokazywałam. Następnie postaram się w dwóch najbliższych tutaj wzorach zmniejszyć trochę wysokość, żeby była w miarę równa. Jeśli planujecie jakiś ściągacz, oczywiście możecie zrobić na razie tak jak ja, dopiero później przejść do robienia ściągacza. Zobaczcie, w następnym tutaj wzorze zrobię taki półsłupek nawijany, czyli już będzie on niższy. Dokładnie zrobię dwa takie półsłupki nawijane. Natomiast już w kolejnym zrobię zwykłe półsłupki. Zobaczcie, raz i dwa. Dzięki temu wyrówna mi się wysokość, tego aż tak nie widać, więc myślę, że można tak zostawić. Następnie, jeśli na przykład planujecie sobie ściągacze ze półsłupków reliefowych, czy też ze słupków reliefowych, można dokonać w tym momencie w każdym oczku zrobić sobie półsłupki nawijane i dopiero przejść do półsłupków reliefowych raz przednich, raz tylnych, bądź jeśli robicie tak jak ja, to ja w tym momencie przerobię sobie oczka ścisłe z narzutem dookoła, czyli tak, robię narzut.
Tutaj wbijam się od razu w to oczko, które jest tutaj, ponieważ tu jest półsłupek, a tu jest jego oczko. Można się wbić pod całe, będzie wygodniej. I przerabiam, tylko oczywiście mi się zaplątało, przerabiam po prostu oczka ścisłe z narzutem. Czyli robię narzut, tutaj wbijam się w środek, przekładam i od razu tą pętelkę też przekładam przez dwie. I znowu narzut, tutaj wbijam się w tą przestrzeń, a tu wbijam się w środek. Czyli dookoła przerobię sobie taki wzór. Patrzcie. Tak jak mówię, tych sposobów na wykończenie tego swetra może być naprawdę bardzo dużo, więc wybierzcie taki, jaki Wam się po prostu podoba. Ja tymczasem przejdę sobie tutaj dookoła. Oczywiście nie zaznaczyłam, ale warto sobie zaznaczyć pierwsze tutaj taki oczko, pierwsze oczko. Prawdopodobnie to jest te, bo tu miałam półsłupki, a tu są nawijane, tu są zwykłe. I zrobię tak dookoła i pokażę Wam, co dalej. Zrobiłam sobie ten ściek dookoła, wszędzie i teraz będę robiła dokładnie to samo, czyli przez kilka okrążeń można zrobić dokładnie ten sam ściek. Zależy od tego, jak chcecie, żeby tutaj to wykończenie było duże. Czyli wyciągam sobie znacznik i teraz znowu robię już oczka ścisłe z narzutem, z tym, że wybieram sobie tylko tutaj tylną pętelkę od łańcuszka. Czyli chcę, żeby mi została ta przednia. Patrzę, gdzie jest łańcuszek, wybieram tylną i robię dokładnie to samo. I tutaj oczywiście też wpinam sobie znacznik w pierwsze oczko, żebym wiedziała, gdzie jest początek. I dalej przerabiam sobie tak samo dookoła. Czyli tylna pętelka, przekładam i tą przekładam przez dwie pętelki. Tak jak mówię, wykończenie tego swetra może być naprawdę bardzo różne, więc sami zadecydujcie, która wersja Wam się najbardziej podoba i zróbcie własne obrębienie. Ok. Ja przerobię sobie kilka takich okrążeń i pokażę Wam, jak jeszcze zakończyć. Ok, zrobiłam sobie 3 okrążenia, cały czas tak samo, czyli wbijałam się w tylną pętelkę od łańcuszka, czyli tutaj i robiłam oczka ścisłe z narzutem. I ja, tak jak Wam powiedziałam, robię delikatne wykończenie, nie robię grubszego takiego paska, więc tyle mi wystarczy. Natomiast na końcu po prostu robię jeszcze jedno tutaj oczko ścisłe z narzutem, tu jest mój początek, natomiast na przykład kolejne oczka można zrobić już tylko oczka ścisłe bez narzutu, raz i na przykład jeszcze tutaj 2, odciąć już włóczkę i ostatnie oczko po prostu zamknąć, nabrać na igłę końcówkę i przełożyć tutaj, schować we wzorze. Myślę, że pomimo, że robiliśmy dookoła spirali, nie będzie tego widać, gdzie tak naprawdę jest łączenie. Jeśli chodzi jeszcze o ostatni rząd, ja ostatni rządek wykonałam mniejszym szydełkiem, 2,75. Dzięki temu już u mnie widać takie zaokrąglenie, czyli to, co ja chciałam uzyskać, żeby sobie dosłownie jeszcze troszeczkę zawęzić na dole, żeby ładnie się układał ten sweterek. Natomiast tutaj nic nie zwężałam, czyli nie robiłam żadnych zmniejszeń, ponieważ nie potrzebowałam. Natomiast na rękawie oczywiście, jeśli będziecie potrzebować, można zrobić takie zmniejszenia. Ja, jak będę pokazywała końcówkę przy rękawie, to jeszcze Wam pokażę. No i teraz oczywiście zabierzemy się za rękaw. Jeśli chodzi o rękaw, to oczywiście rękawy również robimy w okrążeniach, dokładnie tak samo jak robiliśmy środek. I zrobienie tego rękawa polega tylko na tym, że musimy po prostu doczepić sobie włóczkę. Ja postanowiłam, że doczepiam ją tutaj w środku, pod pachą i dokładam tyle tutaj takich podwójnych rzędów po to, aby po prostu w miarę wypełnić tą przestrzeń i nie było tutaj żadnych dziurek. Aczkolwiek sweter jest z dziurami, jak widzicie, on się tak naprawdę charakteryzuje tym, że jest taki ażurkowy, więc tak naprawdę też nie ma się co przejmować, jeżeli tutaj wyjdą jakieś większe dziury. Ja już zrobiłam sobie jeden rękaw, dokładnie tak samo wykończyłam jak dół, nie zmniejszając oczek, jest tutaj luźny, szeroki rękaw. Natomiast jeśli chodzi o drugi rękaw, to już Wam pokażę, jak będziemy sobie go tutaj teraz wykańczać.
Więc tak, otwieramy sobie tutaj w środku, pracujemy oczywiście zgodnie z wskazówkami zegara, więc zaczynamy na przykład tutaj w tym miejscu. I teraz tak, jeżeli poszerzaliście tutaj tą część, na pewno macie tutaj szerzej, więc w tych miejscach po prostu trzeba doczepić więcej tych oczek, więcej takich podwójnych rzędów. Ja Wam powiem, jak ja zrobiłam, natomiast Wy musicie sami zadecydować, ile tutaj doczepicie tutaj takich oczek, po to, żeby ładnie iść dookoła rękawa. Natomiast jeżeli nie chcecie zbytnio rozszerzać tego rękawa, można totalnie pominąć tą część i zacząć od tutaj tego miejsca, od tego pierwszej pary, którą mamy. Ja się tutaj jeszcze przybliżę, czyli dokładnie tutaj, przejść dookoła tych oczek tutaj, gdzie mamy na rękawie i skończyć tak samo w ostatnim miejscu, czyli jak gdyby pominąć całą tą część i robić sobie tutaj dookoła. Powstanie nam wtedy taka większa dziura, którą oczywiście trzeba będzie zszyć, wywijając sweter na lewej stronie, ale dzięki temu ten rękaw też nie będzie taki szeroki, więc sami musicie zadecydować, czy tworzycie rękaw szerszy, czy po prostu to, co tutaj było jak gdyby taką przestrzenią dodawaną oczek, zamykacie teraz, później zszywacie, czy po prostu obrębiacie dookoła, tak jak ja, rękaw. Ja nie mam zbyt szerokiej tutaj tej części, więc postanowiłam, że obrębię ją dookoła, a im szerszy rękaw, tym lepszy. To ma być luźny letni sweter, więc takie luźne rękawy ja bardzo lubię, więc po prostu w taki sposób zrobię sobie ten rękaw. Czyli tak jak wspominałam, idziemy zgodnie z wskazówkami zegara, wybieramy sobie środkową część. U mnie było tutaj, był środek tutaj, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, dodawałam tylko jedną parę pomiędzy tutaj tymi liniami raglanowymi, więc powstała mi tutaj taka dodatkowa para. I teraz właśnie zacznę od tej pary, czyli zrobię sobie łańcuszek, początkowe oczko. Dosłownie wkładam szydełko w ten środek tutaj i zaczepię sobie to moje oczko w taki sposób, przeciągnę i zrobię oczko łańcuszka. Następnie oczywiście w tej tutaj, w tej przestrzeni zrobię dokładnie ten sam ściek, czyli narzut, wbijam się jeszcze raz pod, robię raz i robię dwa. Tutaj można sobie zaznaczyć to pierwsze oczko, żebyśmy wiedzieli, które to jest. I oczywiście jeszcze raz to samo, bo ściek składa się z takiej pary słupków, czyli musimy zrobić podwójnie. Dobra, mamy rozpoczęte. Natomiast zobaczcie, odległość między tym a tym jest dalej długa, wielka, więc tak naprawdę gdybym chciała przejść od razu do tej pary, no to stworzyłaby mi się większa dziura. Ja postanowiłam, że po bokach, dosłownie w miejscach, gdzie mam tutaj linię raglanową, wyciągam sobie dodatkową jakąś pętelkę i tworzę jeszcze jedną parę, czyli dosłownie tutaj i tutaj stworzę jeszcze jedną parę, czyli tak naprawdę dojdą mi 3 takie rzędy podwójnych wzorków. Nie wpłynie to jakoś znacznie na szerokość mojego rękawa, natomiast jeżeli Wy nie lubicie takich szerokich rękawów, to musicie zastosować tą pierwszą metodę, czyli pominięcia tej szerokości i później właśnie zszycie. Czyli zobaczcie, można sobie wybrać albo dowolną pętelkę, tak jak ja tutaj zrobiłam, albo po prostu wbić się w miejsce, które tutaj na przykład gdzieś jest widoczne, jakaś przestrzeń. Tak naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia, gdzie wybierzecie sobie tą przestrzeń. Ważne, żeby ją tutaj zapełnić. A oczywiście tych przestrzeni może być więcej, można zrobić znacznie więcej. Ja jednak muszę zrobić tak samo, jak zrobiłam przy pierwszym rękawie, czyli po prostu dobieram tylko jedną tutaj parę i tak naprawdę zahaczyłam sobie mniej więcej tutaj w tym miejscu, tylko oczywiście, żeby mi się nitki nie poplątały. O. I zrobiłam sobie dodatkową parę. Natomiast dalej przeszłam już do tej pary, która jest we wzorze, czyli dosłownie tutaj. Czyli teraz przeszłam już na to, co miałam na rękawie, natomiast na razie mam 2 dodatkowe tutaj takie ściegi. Oczywiście jeszcze zrobiąc dookoła, będę musiała tutaj dołożyć po tej stronie. Dobrze, czyli zobaczcie, teraz przerabiam tak jak we wzorze, tylko pamiętajcie, że idziemy zgodnie z wskazówkami zegara. Przerabiamy to, co było
na rękawie. Czyli tak, przejdę dookoła. Ok, przerobiłam sobie już cały ten rękaw, czyli całe tutaj mam okrążenie. Doszłam tutaj znowu do tego miejsca i zobaczcie, mam tu ostatnią parę, czyli robię tak, że przerabiam sobie tutaj ostatnie. Dla osób, które zaczynały od tej pary, od tej pary, wiadomo, że jak gdyby pracują sobie tylko na tym, co było tutaj w rękawie, tak? Natomiast jeżeli zaczynaliście tak jak ja, to jeszcze tutaj mam dosyć sporą przestrzeń, więc muszę sobie zrobić jeszcze jedną. Gdzieś tutaj parę wbijam się dosłownie w ten punkt raglanowy i pobieram pętelkę. Po prostu on jest na środku i dlatego go tutaj tak wybieram. No i zobaczcie, doszłam do początku, mam zaznaczone pierwsze oczko. Wyjątkowo to okrążenie połączę, czyli wbiję się w to pierwsze i zrobię sobie tutaj oczko ścisłe, dlatego że żeby to połączenie było stabilniejsze. Natomiast od razu robię narzut i wbijam się w środek tutaj i robię już ten wzór. Oczywiście w następnym okrążeniu nie łączę już okrążeń, tylko wbiję się w środkowe tutaj te części. Nie chcę robić łączeniowego rzędu, tylko po prostu pracuję dookoła ślimakiem. Jeszcze raz zrobię ten drugi rząd i jeszcze raz Wam to pokażę. Ok, zrobiłam już prawie drugie okrążenie, czyli znowu jestem w tym miejscu, w którym Wam mówiłam, że nie łączę, czyli tak, tu mam ostatnią parę do zrobienia. Czyli przerabiam sobie raz i przerabiam sobie tutaj dwa. I tutaj już nie łączę, tylko od razu wbijam się właśnie w środek i przerabiam sobie dalej, już dookoła. I tak będzie wyglądało to przejście. Myślę, że naprawdę bardzo mało widoczne, zwłaszcza, że jest to już miejsce pod pachą. Dobrze, i w ten sposób budujemy sobie cały czas rękaw, pracując już dookoła. Ja sobie zaznaczyłam miejsce, od którego liczyć, ile rzędów zrobić, żeby było mi prościej, żeby nie liczyć od góry, ale oczywiście od góry też można liczyć, po to, żeby zrobić oczywiście dwa rękawy tak samo. No i skończę ten rękaw i pokażę Wam jeszcze, co dalej. Ok, słuchajcie, skończyłam robić drugi rękaw i jeszcze obiecałam Wam, żeby pokazać, jak można sobie zawęzić ten rękaw, zanim zrobicie ściągacz. Ja go nie zawężę, ponieważ chcę, żeby był taki szeroki, ale na przykład dla osób, które nie chcą takiego szerokiego rękawa, pokażę, jak zawęzić. Skończyłam robić wszystkie moje rzędy, dokładnie tak samo, jak było na sweterku panelu przednim i tylnym, czyli tutaj dwa przedostatnie są takie ścieg wyrównujący jak gdyby różnicę wysokości. Natomiast teraz przechodzę dokładnie do tego samego, co robiłam wcześniej, czyli będę robiła oczka ścisłe z narzutem, czyli robię narzut i w każdym oczku wbijam się, robiąc oczka ścisłe z narzutem. I teraz właśnie tutaj, w tym momencie można sobie już zmniejszać te oczka. Ja sobie na przykład biorę mniejsze szydełko, co też już spowoduje, że ścieg będzie pomniejszony, zwężony. Natomiast można jeszcze robić w taki sposób, że co jakiś oczko, to nie musi być w każde, ale na przykład możecie policzyć sobie wszystkie oczka, ile macie dookoła i tak podzielić, że na przykład, nie wiem, robię 3 oczka, w zależności też ile chcecie zawęzić. Jeżeli na przykład potrzebujecie zawęzić o 1/3, no to wtedy musicie policzyć, ile oczek przerobić razem. To bardzo łatwo wyliczyć, ja się tutaj nie chcę bawić w to liczenie, chcę Wam tylko pokazać, jak sobie po prostu to zawęzić. Wystarczy, że zrobimy narzut, przeciągniemy tutaj pod i zamiast przerabiać jedno oczko, bijemy się jeszcze raz w drugie, przeciągniemy i teraz te oczko przeciągniemy przez wszystkie 3. Oczywiście nie jest to łatwe, bo mam tutaj niestety niteczki, które mi przeszkadzają, ale trzeba sobie to zrobić w miarę luźno i przeciągnąć przez te wszystkie 3. Udało się. I na przykład następne zrobić 2 oczka zwykłe, tak? I następne na przykład znowu zwężenie, czyli na przykład 2 całe, a pierwsze i drugie przerabiam normalnie, a trzecie i czwarte zawężam. Na przykład i znowu raz, i 2 i kolejne na przykład właśnie przerabiam 2 oczka
razem. W taki sposób już zawęzicie sobie ten rękaw. Oczywiście dobierzcie swój odpowiedni sposób zawężania. Może być to częściej, może być to rzadziej, wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Już po zrobieniu pierwszego okrążenia będziecie widzieć, że tych oczek jest mniej i będziecie widzieć, ile potrzebujecie. Jak zresztą widzicie, ja mam tutaj dosyć szeroko i chcę, żeby zostało takie szeroki rękaw. Tym razem nie robię żadnych ściągaczy, więc po prostu tak zostawię. Czyli tak, ja kończę ten rękaw w taki sam sposób, jak robiłam dół, czyli u mnie, zobaczcie, bez ściągania oczek, bez zawężania uzyskałam tyle centymetrów mniej, dzięki temu, że użyłam po prostu mniejsze szydełko. Więc sami zadecydujcie, czy zawężacie, czy nie. Zawsze można ten jeden rząd sprut i zrobić po prostu tak, jak Wam pasuje. Ok, zrobię sobie ten rękaw i pokażę Wam jeszcze, jak wykończyć dekolt. Ok, sweter prawie gotowy, został nam jeszcze tylko do zrobienia dekolt. Jeśli chodzi o dekolt, oczywiście możliwości jest bardzo dużo. Ja sama się zastanawiałam, jak go wykończyć, czy tym samym ściegiem co tutaj, czy też na przykład zrobić sobie zwykłe ściągacze ze słupków reliefowych przednich i tylnych. I tak naprawdę, słuchajcie, chyba jednak będę się trzymała tego wzoru, to znaczy Wy już wiecie, ja cały czas się zastanawiam. Natomiast Wy oczywiście możecie zrobić dowolne wykończenie, w zależności od tego, jak macie tutaj szeroko, jaki chcecie uzyskać efekt. Ja chyba jednak skłaniam się ku takim delikatniejszemu wzorkowi, który właśnie już Wam pokazywała. Natomiast jeśli chodzi o przerobienie tego dekoltu, to jest tutaj bardzo ułatwiona sprawa, ponieważ pierwszy rząd mamy zrobiony tak naprawdę pełny, bez żadnego wzoru. I jeżeli na przykład zdecydujecie się na wykorzystanie reliefów przednich i tylnych, czyli takich zrobienie półsłupków nawijanych przednich i tylnych, bądź też słupków, możecie po prostu wykorzystać sobie już te tutaj istniejące. I ja Wam pokażę, jakby to można na przykład zrobić. Wybieramy sobie miejsce gdzieś z boku, najlepiej tu, gdzie mieliśmy łączenie włóczki i wybieramy sobie pierwszy nasz ścieg. Ten pierwszy to jest tutaj. To jest nasza takie linia reliefowa, można potraktować jako ten pierwszy słupek, natomiast kolejny jest tutaj. To, co tutaj widzicie, to jest oczko łączeniowe, czyli tak naprawdę przejście i tak naprawdę przerabiając tutaj można wbić się w te dwa miejsca. Wystarczy sobie po prostu doczepić włóczkę, zrobić sobie pętelkę podstawową, wbić się na przykład w środek tutaj, doczepić sobie włóczkę w oczku. Oczywiście mam tutaj jeszcze trochę za dużą tą pętelkę, zmniejszyć i od razu przejść do robienia takiego reliefu przedniego. Czyli tak, wbijam się dosłownie w te dwa miejsca, przeciągam tutaj oczko i teraz w zależności, ja polecam zrobić sobie tutaj zwykłe półsłupki nawijane, ponieważ one będą ładniejsze, gęściej. Jeżeli zrobicie słupki, to ten ściągacz będzie taki luźniejszy. I raz zrobić z przodu, raz wbijam się od tyłu i przerabiam półsłupki nawijane, reliefowe, przednie. Raz przednie, raz tylnie. Nie chcę tutaj jakby uczyć tego ściegu, ale chcę pokazać, że po prostu możecie sobie wykorzystać już istniejące tutaj, a wcześniej zrobione te nasze takie zmienione, powiedzmy, słupki, tak? I zobaczcie, i w ten sposób możecie cały czas dookoła robić sobie dekolt i też w zależności, czy chcecie, czy nie, można łączyć z pierwszym oczkiem, bądź przerabiać sobie w okrążeniach. Ja natomiast postanowiłam, że zrobię tak jak wcześniej, ponieważ tutaj nie chcę już wprowadzać kolejnego wzoru, jeżeli na przykład Wy na rękawach zrobiliście dokładnie to samo, co tutaj, więc jak najbardziej możecie sobie zacząć od tego sposobu. Natomiast ja zacznę od tego, co zrobiłam wcześniej. Tylko wezmę sobie szydełko może 2,75. Tamte mi troszeczkę zaciąga nitki, więc może wezmę większe. I oczywiście zrobię to samo, czyli zaczepię sobie włóczkę dosłownie w tym samym miejscu. Natomiast już od tego tutaj oczka, czyli już pominę te, wbiję się i przerobię cały rząd oczek ścisłych z narzutem, wbijając się dosłownie tutaj pomiędzy te słupki, czyli nie wybieram oczka, ale wbijam się pomiędzy, żeby było mi prościej i żeby to też ładnie wyglądało. I zobaczcie. Czyli robię dokładnie takie same wykończenie, co na rękawie, z tym, że na początek przerobię sobie tutaj oczka ścisłe z narzutem. Co prawda mam już tutaj ładny łańcuszek i mogłabym od niego zacząć,
ale chcę jak gdyby go ładnie tutaj jeszcze wyrównać i żeby to lepiej wyglądało, żeby nie był taki rozszerzony. Sami zresztą zauważycie, że technik naprawdę wykończenia tego dekoltu jest bardzo dużo, łącznie z tym, że można sobie nawet taki zostawić, tylko delikatnie obrębić. I tak, przejdę sobie tutaj dookoła cały czas, czyli w tych miejscach, gdzie mam pomiędzy, wbijam się tylko tutaj pomiędzy nasze, powiedzmy, słupki. I oczywiście zaraz Wam pokażę, co dalej. Ok, przerobiłam sobie ten ściek dookoła, tak jak zresztą już widzicie, to już nawet jest ładne wykończenie, więc jeżeli nie chcecie mieć takiego wyglądu typowego swetra, tylko takiej letniej bluzeczki, na przykład jak robicie z krótkim rękawem, to można po prostu takie delikatne wykończenie łańcuszkiem zrobić. Ja natomiast zrobię tak samo, jak już powiedziałam wcześniej, na rękawie. Przerobiłam sobie tutaj ostatnie oczko i tutaj mam moje pierwsze oczko łączeniowe. Oczywiście trzeba sobie je wcześniej zaznaczyć, jeżeli nie wiecie, gdzie ono jest. No i dalej oczywiście robimy tak samo, czyli w kolejnym oczku wbijam się tylko w tylną pętelkę i również przerabiam oczko ścisłe z narzutem. To jest już naprawdę to samo, co pokazywałam wcześniej, więc już tego wykończenia nie będę z Wami tutaj przerabiała. Chcę Wam tylko pokazać, jak po prostu można sobie ten dekolt wykończyć. Dobra, to by było, słuchajcie, na tyle. Dokańczam robić przód i sweter w zasadzie jest gotowy, więc ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że pomysł na sweter Wam się spodoba i że znajdziecie czas, żeby kiedyś sobie go zrobić. Także dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!